Hej, z tej strony Sara. Czy kiedykolwiek byliście w sytuacji, gdzie ktoś zapytał się was: hej, jaki jest twój ulubiony film? I nie znałeś odpowiedzi? Była pustka w głowie i czułaś się nawet trochę głupio, że nie znasz tej odpowiedzi. Albo jak ktoś się zapytał: hej, kto jest twoim ulubionym artystą? A może idąc dalej, ktoś się zapytał: hej, jakimi wartościami kierujesz się w twoim życiu? Nie wiedziałeś, co odpowiedzieć? Dzisiaj przychodzę z filmem, z podcastem, gdzie przejdę przez zbiór pytań, które stworzyłam, aby poznać lepiej siebie. Ja byłam w paru takich sytuacjach, gdzie ktoś zadał mi pytanie typu: hej, jakbyś opisała swój styl ubierania się? I dosłownie była pustka w głowie. I pierwsze co, to narodziła mi się taka myśl, że chyba nie znam siebie, ale to nie w taki sposób krytykujący i takie: o, coś jest nie tak, nie znam siebie, tylko mam takie: wow, są jakieś takie typowe, klasyczne pytania, na które naprawdę nie znam odpowiedzi, czy nigdy się nie zastanawiałam, jaka by była na nie odpowiedź. Przez to, że byłam w wielu takich sytuacjach, gdzie dosłownie miałam pustkę w głowie, myślę, że poświęciłam właśnie taki czas na poznanie siebie i na odpowiedzenie sobie jakby na te wszystkie pytania, żeby wiedzieć i żeby znać siebie. Uważam, że to jest bardzo pomocne. Fajnie jest włożyć jakąś energię i jakiś czas, zainwestować po prostu, żeby poznać siebie, tak, żeby zastanowić się nad tymi pytaniami i jaka jest pierwsza odpowiedź, co czujesz tak w swoim sercu, w swoim ciele, co ci to podpowiada, nie sugerując się odpowiedziami innych, nie sugerując się, nie tworząc jakoś w głowie swojej postaci, swojej aesthetic, cokolwiek, tylko tak z serca zastanowić się po prostu i odpowiedzieć na nie. Więc zrobiłam zbiór 28 pytań, które pomogą ci zrozumieć siebie lepiej i będę również ja odpowiadała na te pytania, więc myślę, że w takiej formie i ja zadam pytanie, które można samemu sobie zadać, odpowiedzieć i ja też podzielę się moją odpowiedzią i może przez to też trochę poznacie mnie bardziej. Zostawię również cały zbiór tych pytań w opisie pod filmem, więc jeżeli chcecie na spokojnie zastanowić się, odpowiedzieć, może zrobić sobie weekend, niedzielę z dziennikiem, z kartką papieru, gdzie po prostu popiszesz, podpowiadasz na te pytania i poświęcisz czas na siebie, to będzie super. I przechodzimy. Są jakieś takie pytania bardzo ogólne, są pytania bardziej, gdzie trzeba poszperać. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, to nie przejmuj się. Ta odpowiedź może przyjść z czasem, może potrzebujesz paru dni, żeby pochodzić z tym pytaniem, z jakimś pytaniem i przyjdzie ta odpowiedź, a może to pytanie same spowoduje, że zaczniesz interesować się jakąś kwestią i tworzyć jakąś właśnie własną odpowiedź, czy jakiś światopogląd wokół tego. Więc tak, przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie. Kiedy czujesz się najbardziej sobą? Wydaje mi się, że ja czuję się najbardziej sobą, jak jestem wyrozumiała do siebie, jak nie oceniam się, nie krytykuję się, jak mam trochę taką kontrolę nad swoimi głosami w głowie i nad tymi wszystkimi, co jakby wiem, skąd one są. Czuję się najbardziej sobą, jak jestem otoczona ludźmi, którzy mnie akceptują za mnie, akceptują wszystkie jakieś takie moje rzeczy, które może ja nawet zbytnio nie akceptuję jeszcze w sobie, a te osoby na przykład lubią to, po prostu lubią jakieś moje nieidealności, nie oceniają mnie za to, tylko właśnie tak akceptują za mnie, po prostu za mnie. Nie boję się pokazywać jakichś swoich niedoskonałości. Czuję się sobą, gdy nie porównuję się do innych. Gdy jestem na telefonie, na social mediach, to potrafię zatracić siebie, gdy zaczynam się zastanawiać, jaka powinnam być, czy jaka taka idealna wersja, jakieś dążenie do czegoś. Odłącza mnie bardzo od siebie, że nie czuję się, że jestem sobą, tylko próbuję być czymś albo kimś. Czuję się sobą, gdy mówię o swoich zainteresowaniach, gdy mówię o gotowaniu, o nagrywaniu, o social mediach, o jakichś moich planach, o takich rzeczach, które dotyczą bardzo mnie, o których lubię mówić, sprawiają mi przyjemność. I gdy robię rzeczy, na które mam ochotę, gdy jestem taka właśnie blisko siebie, jest mniej właśnie kontroli w życiu, tylko na co mam ochotę i to robię i czuję się wtedy, że ja jestem takim main character w moim życiu. Więc to są takie rzeczy. Kolejne pytanie. Jaka jest moja ulubiona rzecz do robienia w wolnym czasie? Więc u mnie to jest spędzanie czasu sama ze sobą, gdy robię po prostu to, na co mam ochotę. Albo to jest pójście na jakiś hike do natury, uwielbiam przebywać w naturze. Albo to jest wyjście do jakiejś kawiarni, czytanie książki. Wiecie, romantyzowanie swojego życia to najbardziej mi sprawia przyjemność. Następnie spędzanie czasu ze znajomymi, to zawsze. Jeżeli tylko mam wolny czas, to planuję, żeby coś zrobić z kimś. Uwielbiam wyjść do baru z winem, na jedzenie. Później w moim życiu takim stałym elementem to jest sport. Jakby uwielbiam aktywność fizyczną, jakkolwiek ona wygląda. Czy to jest trening w domu, czy po prostu spacer, ruch. Uwielbiam, jakby w wolnym czasie to robię. No i gotowanie, pieczenie. Lubię też sprzątać. Wydaje mi się, że lubię być produktywna, nawet właśnie w wolnym czasie, że wiem,
że niektórzy, żeby naładować energię, to muszą na przykład leżeć w łóżku i wiecie, tak nic nie robić, czy się nudzić, a mi więcej energii daje jakieś takie aktywności, czy przebywanie z ludźmi, czy właśnie wyjście na zewnątrz, bardziej właśnie takie produktywne rzeczy, chociaż czasami jakby jest to intuicyjne, czasami mam potrzebę, żeby wiecie, poleżeć w łóżku, ale to są takie rzeczy, które najbardziej lubię robić, lubię się też uczyć, rozwijać, oglądać jakieś filmiki, tutoriale o algorytmach, o edytowaniu, o tworzeniu, o właśnie twórczości w internecie. Lubię jakieś podcasty, wiecie, z psychologami, neurobiologami i tak dalej, czy o jakichś innowacjach AI. Lubię jakby siedzieć i wiedzieć, co się dzieje na świecie. Albo też oglądanie jakichś takich głupich, śmiesznych rzeczy, typu powrót na YouTube'a i oglądanie jakichś Frenemies, albo nie wiem, Jamesa Charlesa, czy jakieś takie stare mega rzeczy. Lubię też w wolnym czasie oglądać filmy i seriale, ale to wydaje mi się, że bardzo dużo osób. Kolejne pytanie. Jakie są moje największe marzenia i cele w życiu? I to jest bardzo ważne pytanie. Ja nie będę na nie odpowiadała, ponieważ jestem bardzo jakby tego zdania, że lepiej nie mówić o swoich marzeniach. Najlepiej sobie zrobić osobny dzień, gdzie po prostu będzie się opisywało swoje marzenia i swoje cele. Ja zrobiłam tak przed założeniem kanału, dosłownie jakie mam cele i dalej to mam przy sobie w moim dzienniku i zaglądam na to i dopisuję jakieś rzeczy. Warto jest być jakby na bieżąco ze swoimi marzeniami, dopasowywać, bo może się coś zmienić. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ ja uważam, że jeżeli nie wiemy, do czego dążyć, do jakich marzeń, do wiecie, jakiegoś celu, to do czego my dążymy. Jakby musimy mieć ściśle określone cele i się ich trzymać w życiu. Jeżeli są jakieś takie marzenia, które naprawdę chcemy, jest duże pragnienie, żeby zrealizować, to najlepiej sobie zapisać, żeby po prostu trzymać się ich. I czym bardziej się w nie wierzy i czym bardziej one są zdecydowane i takie precyzyjne, tym łatwiej je osiągnąć według mnie i tak z mojego doświadczenia. Następnie pytanie numer 4. Jakie wartości są dla mnie najważniejsze w życiu? Chyba numer 1 to jest harmonia. I to jest taka harmonia ze mną i działanie w zgodzie z sobą, stawianie siebie na pierwszym miejscu, bo jeżeli my nie zadbamy o siebie, o swoje potrzeby, to nikt tego nie zrobi za nas. Jeżeli my nie jesteśmy, wiecie, nasze potrzeby nie są zaspokojone, to jak możemy być dla drugiej osoby? Harmonia ze sobą i balans w życiu, który uważam, że przynosi duży spokój i taką właśnie spójność. Druga taka wartość, którą bardzo się kieruję, to jest zdrowie. Uważam, że bez zdrowia nie ma nic, że możemy w naszym życiu spełnić wszystkie marzenia, osiągnąć sukces, wiecie, mieć pieniądze i wszystko, ale bez zdrowia to wszystko się nie liczy. I równorzędnie zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne. Następną wartością, którą bardzo się kieruję, to jest wyrozumiałość do siebie i do innych, że my nie jesteśmy idealni, nikt nie jest idealny. I jeżeli kierujemy się tą wyrozumiałością i pamiętamy o tym, to życie jest łatwiejsze, jest mniej sporów, jest więcej przestrzeni na miłość, komunikację. Też bardzo to ułatwia przy poznawaniu na przykład nowych ludzi, czy ogólnie w jakichkolwiek relacjach i również właśnie w relacji ze sobą. Więc to jest coś, czym się bardzo kieruję. Następnie bardzo ważną wartością dla mnie jest odpowiedzialność, żeby brać odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny, za konsekwencje jakichś czynów oraz za swoje życie. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby nie zwalać winy na kogoś, na coś, tylko brać taką pełną odpowiedzialność za siebie. I ostatnia to jest wdzięczność. Od dłuższego czasu już praktykuję tą wdzięczność za to, co się ma i jest to coś bardzo, bardzo pomocnego. I coś, co jest po prostu dla mnie ważne, sprawdza się. A ostatnia wartość, którą się kieruję, to jest samorozwój. U mnie jakby od samego początku zawsze bardzo stawiam na samorozwój. Uważam, że my jako ludzie, rodząc się i wiecie, nie wiedząc nic, mamy taki ogromny potencjał i przestrzeń, żeby się rozwinąć i doświadczyć wszystkiego w życiu i się dowiedzieć. I samorozwój jest czymś takim bardzo ważnym i czym też się kieruję. Pytanie numer 5. Czym się najbardziej pasjonuję? Więc wydaje mi się, że teraz jestem w takim moim okresie, gdzie najbardziej pasjonuję się samorozwojem i wiadomo, łączy się to też z psychoterapią, z poznawaniem siebie i ze zrozumieniem siebie i pasjonuję się tym, jakby też tutaj w podcaście dużo opowiadam o tym, o mental health, o poznawaniu siebie i w jaki sposób my działamy i dlaczego. I myślę, że to wszystko łączy się po prostu ze samorozwojem. Teraz pasjonuję się też filmami. Oglądam bardzo dużo filmów, czytam różne recenzje filmów, różne analizy. Wydaje mi się, że łączy się to też z moim kierunkiem na studiach, z kinematografią, ale teraz też się tak pasjonuję, żeby odkryć, zbierać inspiracje z tego świata. I później chyba taka największa to jest social media, tworzenie kontentu. To zawsze jakby mnie ciekawi, jak edytować w jakiś nowy sposób, albo o jakichś nowych twórcach. Lubię oglądać wywiady, jak się zmienia ten świat właśnie w social mediach, jak pracują marki z influencerami albo influencerzy, jak tworzą swoje marki
marki albo z siebie tworzą marki, w jaki sposób, jakby bardziej taka biznesowa też strona tego. Pasjonuje mnie też gotowanie, pieczenie, zdrowe jedzenie, zdrowy styl życia. Wydaje mi się, że bardzo dużo konsumuję jakichś takich, wiecie, podcastów, czy czytam o czymś, czy książki. Pytanie numer 6. Co jest dla mnie najważniejsze w relacjach z innymi ludźmi? A więc tak, numer 1 to jest komunikacja i nad komunikacją każdy może zawsze pracować, czyli mówienie, jak mi coś nie pasuje, mówienie o swoich potrzebach, co potrzebuję od jakiejś osoby w danej sytuacji, pytanie się, czy ktoś może ma przestrzeń na to, żeby wysłuchać o jakiejś sytuacji, która mi się przytrafiła, komunikowanie tego, jak się czuję zła albo smutna, żeby samemu przez to nie przechodzić, tylko mówić o tym, później wyrozumiałość, że nikt nie jest idealny, każdy popełnia błędy i takie poczucie, taki szacunek, że jest się wystarczającym w relacji, że ktoś cię lubi za ciebie, a nie za coś, kto sobie coś, wiecie, jakby stworzył w głowie jakiś obrazek ciebie. Właśnie ważna jest dla mnie taka cierpliwość, wspieranie się i taka miłość bezwarunkowa, że nawet jeżeli coś się zrobi złego, to taka wiedza, że to nie spowoduje, że ta relacja się rozpadnie, tylko że da się przez to przejść razem i też takie obustronne staranie się, że obu stronom zależy na dobrej relacji. To jest najważniejsze u mnie. Pytanie numer 7. Co mnie frustruje lub irytuje? Jest taka jedna rzecz, która bardzo mnie triggeruje i jakby już też wiem, skąd ona się bierze. To jest jak ktoś obiecuje mi coś albo mówi mi coś i później nie robi tego. Nie jest jakby konsekwentny w swoich słowach. To jest coś, co mnie bardzo irytuje. Jak właśnie na przykład też ktoś mi opowiadał o swoich planach, że coś zrobi i później, wiecie, jakby nie robi tego. To jest bardzo, bardzo triggerujące. Później coś, co mnie frustruje, to jak wpadam w jakieś stare swoje schematy, chociaż uczę się, żeby nie odczuwać tej frustracji na siebie, tylko być wyrozumiałym, ale jak powtarza się jakiś stary schemat, na przykład zaczynam znowu dążyć do szczęścia, do jakiejś rzeczy, albo dążę do, wiecie, bycia idealnym, żeby zaakceptować siebie czy coś, to jak tak widzę, że powtarza się jakiś stary schemat, to budzi jakąś taką frustrację. O, znowu Sara, zrobiłaś to, znowu się to powtórzyło, byłaś mało uważna. Ale też proces, jakby uczę się, żeby nie kierować tej złości jakby na siebie. Coś, co też mnie bardzo irytuje czy frustruje, to to, jak ludzie nie mają granic i czują, że mogą na przykład powiedzieć jakieś rzeczy bez żadnych konsekwencji, że na przykład mogą nam powiedzieć swoją jakąś opinię, jakąś krytykę i myślą, że to jest w porządku, nie widzą w tym, że to jest coś złego, albo że to zaszkodzi relacji, albo że zranią w tym kogoś. I nawet nie wiem, czy mnie to irytuje, czy bardziej smuci, że na przykład osoby, które na przykład ciebie kochają, potrafią bez żadnych granic coś powiedzieć, bez jakiegoś pomyślenia o konsekwencjach. I jest to bardzo frustrujące, bo czuję się, że jestem taką osobą, która może powinna, nie wiem, wytłumaczyć, że tak się nie powinno robić, a też nie czuję, że powinna, czy to jest jakaś moja rola, żeby komuś, wiecie, mówić o takich zachowaniach, ale jest to też skomplikowane, bo wiecie, trzeba być wyrozumiałym i jeżeli ktoś się zachowuje jakoś, to po prostu nie wie, że się tak zachowuje, albo że to ma taki wpływ i jedyne co, to możemy zakomunikować, że ej, to mnie zabolało. Irytuje mnie, jak ktoś też jest uparty i nie potrafi przyznać się do błędu. Pytanie numer 8. Jakie są moje największe potrzeby i pragnienia? Zastanawiałam się nad tym, zapisując to pytanie i doszłam do tego, że takie moje potrzeby na teraz, czy tak ogólnie tak patrząc na całe moje życie, to jest, żeby być zauważonym, zrozumianym i docenionym. Że to jest tylko to, co potrzebuję w życiu. A pragnienia na teraz? Myślę, że chciałabym doświadczyć takiej zdrowej relacji romantycznej. Myślę, że od już długiego czasu nie przyciągają mnie takie toksyczne relacje, czy jestem bardziej uważna w tym, kim się otaczam, czy w jaką relację wchodzę. I myślę, że też po jakichś takich doświadczeniach czuję się, że kolejna relacja będzie lepsza niż te wszystkie poprzednie. Też z drugiej strony czuję się niegotowa, czuję się, że mam 21 lat i że nie jest to jeszcze czas, w którym, wiecie, jakby powinnam stawiać na pierwszym miejscu, czy po prostu skupiać się jakoś na takich relacjach romantycznych, bo ja jeszcze się bardzo zmienię i rozwinę. Może to jest też taki, wiecie, obrazek przez social media, przez filmy, żeby być, wiecie, w związku jak w rom-com, zwłaszcza w social mediach, jak widzę młode osoby w związkach, które, wiecie, wyglądają na mega szczęśliwe i robią jakieś super rzeczy i są, wiecie, tacy iconic. Może też trochę presja, żeby być
w związku, więc też jakby nie działam pod wpływem tego pragnienia, tylko tak bardziej sprawdzam i też niczego nie pośpieszam, nie szukam, wiecie, po prostu, żeby kogoś znaleźć, tylko tak bardziej to obserwuję, ale wiem, że jest jakieś takie duże pragnienie i prawdopodobnie bierze się ono bardziej z takiego poczucia bliskości, miłości, zwłaszcza przez to, że jestem tak daleko jakby od domu, czy od jakichś, wiecie, bardzo bliskich osób, więc wiem, skąd się bierze jakby to. Następne pytanie. Ulubione książki, filmy, seriale, muzyka. Podstawowe, klasyczne pytanie, na które każdy powinien jakby zastanowić się, odpowiedzieć, bo te pytania usłyszysz tyle razy w swoim życiu i za każdym razem jakby ludzie oczekują, że dasz jakąś odpowiedź i lepiej przemyśleć to i być dumnym ze swojej odpowiedzi, niż powiedzieć kogoś i później masz takie chwila, ja zobaczyłam przecież ten film tylko jeden raz, czemu ja to powiedziałam? Bo ludzie jednak trochę cię oceniają pod względem tego, co powiesz. U mnie to jest ogromny miks. Ja nie mam tak, że lubię lubię w tym stylu wszystkie rzeczy i wiecie, mój styl ubierania, muzyka, filmy, wszystko podchodzi pod ten styl, tylko ja mam taki zbiór wszystkiego, to jest zupełnie okej. Więc jeżeli chodzi o książki, to bardzo lubię takie spiritual rzeczy, więc muszę wspomnieć o tym. Książka, która zmieniła moje życie, to były 4 umowy. To jest książka, na którą trafiłam i otworzyła mi oczy, założyłam kanał na YouTubie i teraz jestem tutaj. Nie no, śmieję się. Ale to była książka, która otworzyła bardzo mi oczy i była takim zapoczątkowaniem takiej dużej zmiany u mnie, więc muszę o niej powiedzieć. Następnie jakakolwiek książka od Taylor Jenkins Reid, czy to jest Seven Husbands of Evelyn Hugo, Malibu Rising, Daisy Jones and the Six. Te książki, mam takie dobre jakby wspomnienia z tymi książkami, bo czytało mi się je tak przyjemnie, jak po prostu bym oglądała serial. Więc to były też takie pierwsze książki, które przeczytałam dla własnej przyjemności po całej takiej fazie samorozwoju. Następnie The Artist Way od Julie Cameron. Tą książkę zawsze będę zachwalała. Jest ona trudniejsza do czytania, bo to jest taki 12-tygodniowy kurs odkrywania siebie, co też jest bardzo na temat. I na tą książkę trafiłam w idealnym czasie, pokryła mi się z terapią i ta książka dużo też wyjaśnia o tym, jak ważne i warte jest codzienne pisanie w dzienniku i przez tą książkę zaczęłam pisać regularnie, jak można przyjąć kontrolę nad takimi swoimi nieświadomymi jakimiś myślami. Następnie z jakichś takich ulubionych książek to jest My Year of Rest and Relaxation, którą niedawno przeczytałam i uważam, że jest świetna, mega nietypowa, ale tyle, ile miałam jakiejś refleksji wokół tego, czym ona pisała. Uwielbiam, jak właśnie książki mnie popychają do myślenia. Subtelnie mówię fuck, jeszcze z takiego samorozwoju i spiritual bypassing. Czytałam tą książkę i podkreślałam wszystkie rzeczy. Bardzo też jest to dla mnie ciekawy temat, przez to, że byłam trochę wciągnięta w spirytualizm. Ta książka była, po prostu pochłonęłam ją i mega, mega interesująca. Więc to jest chyba wszystko tak z książek, które uwielbiam. Myślę, że to się jeszcze będzie zmieniać, bo czytam bardzo dużo książek, różnych jakby autorów. I się tak zagłębiam, więc myślę, że jeszcze nie mam jakiegoś takiego swojego stylu. Następnie ulubione filmy. To jest tak. Everything, Everywhere, All at Once. Uważam, że to jest jeden z lepszych filmów, jakie zobaczyłam w tym roku, w zeszłym roku. Wygrał Oscara, czy parę Oscarów i jest świetny. Zobaczyłam już go 2 razy. Następnie Call Me By Your Name. Chyba nie muszę tłumaczyć, jeśli chodzi o kinematografię. Następnie Coraline. Czym więcej myślę o Coraline i zaglądam się, czytam jakieś analizy. Jeszcze ogromne wspomnienia jakby z dzieciństwa, bo oglądałam to, jak byłam mała. Jakby wczoraj też myślałam o Coraline, więc to jest taki film, który jakby utknął mi w pamięci. Następnie In the Mood for Love, The Lobster. Dziwny i psychologiczny i to jest krytyka społeczeństwa. Ja lubię właśnie najbardziej takie filmy. Następnie Great Gatsby, Wolf of Wall Street. Wydaje mi się, że to jest film, który zobaczyłam najwięcej razy. Świetna historia, świetnie nagrany. Następnie Parasite, Gone Girl i Once Upon a Time in Hollywood. Seriale to jest Sukcesja na pierwszym miejscu, chyba nie muszę mówić. True Detective, pierwszy sezon z Matthew McConaughey, Californication z takich bardziej śmieszniejszych, dłuższych, Sex and the City, Beef na Netflixie, to jest nowszy serial, ale też niesamowite przesłanie i krytyka tego, jak wygląda świat oraz takich klasyków Breaking Bad. Jeżeli chodzi o muzykę, to numer 1 to jest Lana Del Rey. Słucham cały czas wszystkich albumów, jakby nigdy mi się nie znudzi. Jeżeli chodzi o muzykę, to jestem bardzo taka, w zależności co czuję, tego słucham. Czasami to jest Troye Sivan, ponieważ wypuścił nowy album. Czasami to jest Drake, jak jadę albo ćwiczę, idę biegać. Wiecie, jakiś rap czy hip-hop. Lubię bardzo Drake'a i kiedyś myślę, że tak bardzo się tego wyrzekałam i miałam, że nie, że ja jestem artsy i że jakby nie słucham takiej muzyki. A później jak takie
Sara, słuchaj swojego serca i jeżeli chodzi o muzykę, po prostu zobacz, czego słuchasz jakby najczęściej. Później Tame Impala, później coś, o czym chyba nigdy nie mówię, bo ta muzyka jest dosyć specyficzna. Jeżeli mam ochotę, żeby płakać i żeby wydobyć wszystkie swoje uczucia z siebie, to Lil Peep. Lubię Nirvanę, Radiohead, The Cure. Pytanie numer 10. Co byś chciała, aby inne osoby wiedziały o tobie? To chyba najbardziej, że chyba każda osoba, czy bliska, czy choćby tutaj w internecie, że nie jestem idealna, że moje życie nie jest idealne, że mam wiele jakichś problemów, z którymi się zmagam, o których może czasami nie mówię. Chyba chciałabym się podzielić, że przeszłam przez bardzo wiele traumatycznych przeżyć, o których wie dosłownie garstka ludzi, albo nikt i na przykład tylko moja terapeutka. I są to jakieś takie rzeczy, z którymi raczej jakby nigdy się nie podzielę, bo są tak złe i myślę, że wiele osób tak patrząc na mnie nie zdaje sobie sprawy przez jak jakby sytuacja przeszłam. Myślę też, że chciałabym, żeby inni wiedzieli, że często czuję się samotna, że tak jakbym sama była na tym świecie, pomimo tego, że mam wokół ludzi, którzy mnie kochają, pomimo, że mam więcej niż potrzebuję do szczęścia, to i tak jest to jakieś takie powracające uczucie, odkąd pamiętam, jak byłam nastolatką, to też to było bardzo, bardzo mocne. Taka duża wewnętrzna samotność się pojawia. Pytanie numer 11. Jakie działania są najtrudniejsze do wybaczenia sobie? Ciężko mi wybaczyć to, jaka byłam kiedyś, jak byłam bardzo autodestrukcyjna i jakby mam teraz do tego więcej wyrozumiałości i wiem, dlaczego się tak zachowywałam, ale kiedyś przechodziłam przez bardzo taki trudny okres, gdzie nie myślałam o konsekwencjach moich zachowań i była u mnie taka duża jakby obojętność na to, co się stanie ze mną, czy ogólnie. I myślę, że uczę się tego, żeby wybaczyć sobie to, jak się zachowywałam właśnie kiedyś i że jestem teraz inną osobą i bardzo dużo się jakby zmieniło, bardzo jakby nie poznaję siebie z tamtego czasu. Jest to coś takiego, że ciężko mi wybaczyć, że ja po prostu siebie tak źle traktowałam i taka byłam obojętna do tego, jak się traktuję, czy jak inni mnie traktują. Na przykład ciężko jest mi wybaczyć sobie to, że byłam niedostępna emocjonalnie, czy byłam jakaś zamknięta przed osobami, które dawały mi dużo tej miłości i te osoby jakby teraz z czasem wiem, że zasługiwały na coś o wiele lepszego niż na mnie wtedy. Okej, żeby może było trochę lżej. Pytanie numer 12. Co najbardziej lubisz w sobie? Uwielbiam w sobie swoją dyscyplinę, determinację, taką siłę wewnętrzną, że nawet jak wszystko się zawala, to i tak potrafię z tego jakoś wyjść i mam taką wiarę, że ja sobie zawsze poradzę. Nie wiadomo, co się wydarzy, jakie najgorsze rzeczy, to ja mam takie mocne przeczucie i taką wiarę, że zawsze sobie poradzę i to też powoduje, że nie boję się robić jakichś rzeczy, nie boję się rzucać na głęboką wodę, bo tyle było jakby sytuacji trudnych, a poradziłam sobie. Wydaje mi się, że całe moje życie było dosyć trudne i miałam często pod górkę, a zawsze jakoś radziłam sobie, więc taka siła wewnętrzna i taka sprawczość. Lubię to w sobie. Lubię bardzo swoją taką wrażliwość na muzykę i na sztukę. Potrafię bardzo dopisywać sobie jakąś historię, bardzo dużo tworzyć w głowie i sama rozczulać się. No jestem taka bardzo wrażliwa. Nie wiem, czy przez to, że jestem rybą ze znakiem zodiaku. Prawdopodobnie tak. Lubię też w sobie taką ciekawość świata i wszystkiego, właśnie takiego rozwoju, edukowania siebie i bardzo kocham też w sobie to, jak bardzo lubię naturę i jak dużo szczęścia przynosi mi natura, oglądanie kwiatków, listków. Lubię to w sobie, że bardzo mnie to tak jara, że wychodzę, idę na jakiś spacer i się tak rozglądam i tak wow, te palmy są takie ładne, albo te kwiatki. Nie wiem, lubię to bardzo w sobie, że takie jakby małe pierdoły mnie cieszą. Z takich rzeczy to też bardzo lubię swoje oczy. To jaki mam kolor oczu, jak patrzę sobie w oczy, to czuję się okej i czuję się taka, nie wiem, czy to jest jakieś psycho, ale czuję się taka połączona ze sobą, jak patrzę sobie w oczy. I to też jest dosyć ciekawe, patrzenie sobie w oczy. Czy z innym człowiekiem, czy sobie w oczy. Polecam zobaczyć, jak się czujesz, patrząc sobie w oczy. Jakbyś opisała swoją wiarę? Uważam, że jestem spiritual, ale nie powiedziałabym, że to jest jakaś, wiecie, religia. Uważam, że my jesteśmy energią, wszystko to, co nas otacza jest energią. Wierzę w jakąś manifestację, wierzę, że mamy dużą sprawczość, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. To, jak myślimy o swoim życiu, takie ono jest. Wierzę w to, że nasze życie to jest taka biała, pusta kartka papieru i my po prostu piszemy swoją historię i że mamy dużą kontrolę nad tym takim tu i teraz, ale jeżeli chodzi o, wiadomo, przyszłość daleką, to mamy mniejszą kontrolę. Wierzę, że jest coś większego od nas i nazywam to Bogiem,
ale kiedyś, jak byłam malutka, jak miałam może 12 lat i byłam w szkole, na religii myślałam, że jak katechetka mówiła o Bogu, to Bóg to jest dziadek z brodą. Wtedy się zbuntowałam i przestałam chodzić na religię, bo miałam takie, jak człowiek mógł stworzyć nas, rośliny, naturę, planetę Ziemię, jakby człowiek nie potrafi tego zrobić. Jakby nie jest to wykonalne. I wtedy odrzuciłam właśnie tą wiarę, a teraz dla mnie Bóg albo universe, może to być, nie wiem, energia, higher power, jakkolwiek chcesz to nazwać, jest coś większego od nas. Według mnie. Więc tak bym opisała moją wiarę. Wydaje mi się, że mogłabym więcej o tym opowiedzieć, ale zatrzymam się na tym, bo każdy wierzy w coś innego i tak chronię to, bo każdy wierzy po prostu w coś innego. Jestem intro czy ekstrawertykiem? Ja uważam, że jest to u mnie zmienne, ale jestem ekstrawertykiem. Ludzie dają mi energię, co sprawia, że czujesz się szczęśliwa, szczęśliwy. Najbardziej czuję się szczęśliwa, jak jestem obecna. I nieważne, co się dzieje, po prostu jak jestem obecna. Jak nie myślę coś, co trzeba zrobić, albo co się kiedyś wydarzyło, tylko tu i teraz co robię, wtedy czuję się szczęśliwa. Czuję się szczęśliwa też, jak po prostu czuję takie bezpieczeństwo, nie ma żadnego strachu, nie ma obaw. Jak jestem w takim stanie, że wszystko jest w porządku, nie ma żadnych zagrożeń. I jak jestem po prostu obecna i taka połączona ze sobą, jest dużo wyrozumiałości. Też jak rozwijam się w swojej karierze, jak mam wokół bliskie osoby. Jaki jest twój język miłości? Myślę, że na przestrzeni lat nie miałam żadnego języka miłości. I lepiej, żeby nikt w ogóle nic mi nie mówił, nie dawał. Ja nic nie chciałam mówić, dawać. Wszystko to było dla mnie bardzo, bardzo niewygodne. A teraz bardzo się to zmieniło. Wydaje mi się, że przez to, że jestem bardziej połączona swoimi uczuciami, emocjami. Więc słowa afirmacji, obdarowywanie, spędzanie czasu ze sobą, quality time, robienie jakichś rzeczy dla kogoś. Właśnie trochę też się to zmienia, że physical touch, że kontakt fizyczny też się staje jakimś takim moim językiem miłości, ale ja, żeby czuć się z kimś jakby blisko i żeby odczuwać jakby tą miłość, to potrzebuję bardzo dużo czasu i bardzo dużo jest jakby u mnie takiego strachu, żeby zaufać komuś. Dopiero te wszystkie moje języki miłości tak pokazuję komuś po czasie i to jest bardzo dużo takiego zaufania. Pytanie numer 17. Czego się najbardziej boisz? Więc takich głupich rzeczy w cudzysłowiu boję się węży i rekinów. To są dwie rzeczy, których się boję. Jakby pająki luźno, jakby spoko, ale węże. Ja mieszkałam na wsi i mieliśmy ogromne pole. Ja często kosiłam na takim malutkim traktorku, czy jakby biegałam po łące. To, ile ja węży zobaczyłam, ja po prostu, nie wiem, po prostu nienawidzę węży. Nienawidzę węży. To jest jedna rzecz. One są nieprzewidywalne i pełzają i mogą gdzieś się schować. Wydaje mi się, że u nas też kiedyś na tarasie latem często wylegiwały się węże i mam takie, że nie, jeszcze jak się na niego nadepnie albo po prostu nie. Węże są najgorsze, rekiny. Zobaczyłam za dużo filmów o rekinach. Uważam, że to chyba jest jedna z gorszych śmierci, jak zaatakujecie rekin. Ale też z takich rzeczy, których się boję, to seryjnych morderców. Ulubiony kolor? Niebieski, zielony, brązowy. Wydaje mi się, że na wideo można to zobaczyć. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Okej, muszę jakby to rozwinąć i warto się zastanowić. To nie będą specyficzne dania, ale po prostu wymienię wszystkie rzeczy, które mogłabym jeść do końca życia. Uwaga, to będzie bardzo dziwne, ale tak. Chleb na zakwasie z masłem, ogórki kiszone, hummus, bita śmietana i naleśniki, lody pistacjowe, lindorki pistacjowe, frytki z batatów, cokolwiek z truflami, na przykład makaron z truflami albo pizza z truflami, majonez truflowy, croissanty. Więc to jest moja lista rzeczy, które uwielbiam. Jeżeli chodzi o takie dania, rzeczy, które bym miała jeść do końca życia, to były wszystkie jakieś takie bowle i sałatki. Ja uwielbiam sałatki. Bowle, sałatki i zupy. O, to są takie rzeczy. Pytanie numer 20. Jaka jest twoja ulubiona kuchnia? To jest indyjskie jedzenie, jakieś curry, chicken masala curry, później tajska, pad thai, ale najbardziej jakby z wszystkich kuchni to lubię moją kuchnię, zdrowe jedzenie. Wydaje mi się, że każdy, kto mnie ogląda, to wie. Ja po prostu uwielbiam to, co ja jem i często wolę sama sobie ugotować, niż iść na przykład na włoskie jedzenie. Pytanie 21. Jakbyś opisał swój styl ubierania się w 5 słowach? A więc casual, wygodny, 90s, vintage i pinterestowy. Myślę, że biorę tak dużo inspiracji, wiecie, taki modny. Myślę, że jestem taką typową girly girl. Mój ulubiony outfit to są loafersy, jeansy, biały tank top, moje brązowe okulary, brązowa torebka skórzana i tyle.
22. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa. Moim ulubionym wspomnieniem z dzieciństwa jest oglądanie SpongeBoba po niemiecku razem z moim rodzeństwem. Czy rano, czy wieczorem, czy w weekendy. To jest moje ulubione wspomnienie. Oglądaliśmy SpongeBoba po niemiecku, ponieważ mieliśmy telewizję tylko po niemiecku u nas w domu. Jeżeli ktoś jest nowy, ja urodziłam się w Niemczech, później przeprowadziliśmy się do Polski i mama chciała, żebyśmy dalej osłuchiwali się z językiem i uważam, że to było mega mądre i dobre z jej strony. I w taki sposób ja też się nauczyłam angielskiego, po prostu oglądałam filmy i seriale po angielsku. Później zabawa Lego i Polly Pockets razem z moją siostrą. Miałyśmy cały stół wyłożony klockami Lego, całą wioskę zbudowaną. Potrafiłyśmy stać przy tym stole przez 2-3 godziny i wiecie, mówić tymi figurkami, że hej, co dzisiaj robisz? Chcesz się spotkać? I wiecie, jakieś randkowanie, wszystko było w tej wiosce się działo. I spędziłyśmy mnóstwo czasu, żeby budować wszystkie domki, rozwijać to miasto. Później też granie w Simsy, super jakby wspomnienie z dzieciństwa, granie w Minecrafta. Pytanie 23. Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na ciebie? Więc oprócz wszystkich traum i dzieciństwo jakby na każdego wpłynęło, ale to terapia najbardziej wpłynęła na mnie, poznanie mojej terapeutki. To jest coś, co zmieniło kompletnie moje życie i jestem tak wdzięczna za moją terapeutkę, z którą już jestem bardzo zżyta. Później książkę 4 umowy, bo zastanawiałam się właśnie, co najbardziej tak zmieniło. No to była taka książka, która zapoczątkowała dużą jakąś zmianę u mnie. Jakieś narodzenie, nie wiem, świadomości, samoświadomości. I później też poznanie Eriki. Poznanie jej spowodowało, że wszystkie jakieś takie moje schematy, jeżeli chodzi o relacje, o izolowanie się, czy jak widzę jakieś niedoskonałości kogoś, to zrywam kontakt. Przy niej bardzo dużo tych moich schematów poznikało i ma ona ogromny wpływ na to, jak podchodzę do relacji, jak traktuję innych ludzi, jaka jestem w relacjach i zawdzięczam jej bardzo, bardzo dużo. Pytanie 24. Ulubione miejsca, które odwiedziłeś? Paryż, Nowy Jork i Majorka. Pytanie 25. Jak wygląda według ciebie takie wymarzone życie? Myślę, że nie mam takiego obrazka idealnego, ale jest to takie życie, gdzie jest dużo spokoju i komfortu finansowego. Uważam, że to jest taka podstawowa rzecz, która jest ważna w życiu, po prostu komfort finansowy. Myślę, że jeżeli ktoś doświadczył i nie miał tego, to wie, że pieniądze dają szczęście. Następnie bycie zdrowym, bliskie relacje, spełnianie się w karierze i przyczynienie się do czegoś większego na tym świecie oraz pomoc innym. To tak, jeżeli myślę o swoim wymarzonym życiu, to jeżeli te wszystkie aspekty byłyby obecne w moim życiu, to jest to takie moje wymarzone życie. I podróżowanie. Pytanie 26. Jaki jest najlepszy komplement, jaki usłyszałeś? To chyba to jest to, jak ktoś mi mówi, że promienieję, albo że mam fajną energię, albo że bardzo lubi moją energię, albo czuję się zrozumiany, czuję spokój, czuję, że wszystko będzie w porządku. To są takie, ulubione komplementy. Często słyszałam, że zmieniłam na przykład czyjeś życie albo jakby bardzo pomogłam, ale nie umiem tego jakoś tak poczuć, chociaż wiem, że ja mam osoby, które jakby powiedziałabym im, że zmieniły moje życie i zawdzięczam komuś dużo, ale ciężko mi tak to odebrać do siebie, jak ktoś mi to mówi czy pisze. Pytanie 27. Jakie aspekty swojej osobowości są ciężkie do zaakceptowania? No to myślę, że bycie nieśmiałym, że to się dalej pojawia i jest to coś, na czym kiedyś miałam taką hiperfiksację, że po prostu nie być nieśmiałym i tak bardzo próbowałam nie być, a czym bardziej, też nagram ten odcinek podcastowy, czym bardziej odpychamy jakieś rzeczy, których nie lubimy, tym jest większy taki resistance, tym większy jest taki opór i tym bardziej nasze negatywne, czy takie cechy, których my nie lubimy, wychodzą. I ciężej nam jakby kontrolować to, bo tylko przez akceptację możemy spowodować, żeby te cechy nie kontrolowały nami, naszymi zachowaniami, czy to, jacy jesteśmy, nie definiowały nas. Ale myślę, że właśnie to jest coś, co tak długo wypierałam i jest to ciężkie do zaakceptowania, jak się pojawia, czyli właśnie nieśmiałość, później bycie upartym. Nie lubię bardzo tego, nie lubię tego, jak są inne osoby uparte, a widzę, że czasami właśnie też ona się bardzo tak pojawia u mnie i nie lubię tego, jak się dystansuje albo izoluje emocjonalnie. Wtedy mam takie, że biorę po prostu 3 kroki do tyłu i nie o to chodzi. I pytanie 28. Z czym najbardziej się zmagam w moim życiu? Warto się zastanowić, bo wtedy można pracować nad tym, więc myślę, że z zaakceptowaniem moich słabych stron
dalej mam problem, patrzę właśnie na jakieś moje, w cudzysłowie, niedoskonałości, za coś słabego, za coś, co nie powinno być. Następnie zmagam się, że czasami znowu jakby dalej się pojawia takie dążenie do jakiegoś stworzonego obrazu przez siebie, że jak jakaś będę, albo jak do czegoś dotrę, to będę, nie wiem, szczęśliwa, albo jakoś się czuła. Następnie z czym się zmagam, to taki wewnętrzny, dogłębny strach przed zostawieniem, że ktoś mnie zostawi i to jest zupełnie jakby mało racjonalne, ale wiem właśnie skąd się to bierze. Później też z czym się zmagam, to relacje romantyczne. Nie czuję się bezpieczna i ciężko mi jest zaufać, ciężko mi jest nie mieć jakiegoś stresu czy strachu wokół bliskich relacji, właśnie relacji romantycznych. Oraz czasami zmagam się z komunikowaniem swoich potrzeb i mam nadzieję, że ktoś się domyśli, zamiast powiedzieć o tym jak dorosła osoba. Więc to było 28 pytań. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale tak, zostawiam wszystkie pytania na dole w opisie. Możecie przez nie przejść, podpowiadać i myślę, że bardzo fajnie jest poświęcić chwilę dla siebie i zastanowić się, co tam w środku czujesz, jaka jest odpowiedź. Więc tak, to było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Widzimy się za tydzień. I love you so much. Kiss, kiss. I tyle. Pa, pa.